drugim odcinku z Meksyku. W końcu wybieram się na długo wyczekiwany rejs. Tym razem nie będzie to indywidualny rejs żaglowcem, a zorganizowany komercyjny rejs wielkim katamaranem na najpopularniejszą meksykańską wyspę. Po drodze ponurkujemy w poszukiwaniu podwodnego muzeum, zostanę trzykrotnie oszukany przez organizatora, popływam z delfinami i sprawdzę poziom bezpieczeństwa po zmroku. To lecimy z tym odcinkiem. Drodzy jachtomaniacy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem z Cancún w Meksyku. Mamy przepiękną pogodę, mamy olbrzymi katamaran, który zabiera 120 osób na pokład. Wyruszamy z półwyspu Yucatán z Cancún na Isla Mujeres, czyli tak zwaną Wyspę Kobiet, oddaloną około 10 km od Cancún. Będzie to wspaniały, jednodniowy rejs, dosyć komercyjny, ale chciałbym pokazać Wam dzisiaj zupełnie coś innego, inną odsłonę żeglarstwa, nie indywidualną, nie czarterową, a bardziej komercyjną. Zapraszam Was do Meksyku. Korzystam na maksa, żeby zobaczyć jak najwięcej z tego kraju. Rezygnuję z leżenia na przepięknej plaży i wybieram się na rejs wielkim 120-osobowym katamaranem na najpopularniejszą wyspę Isla Mujeres. Po drodze porannym busem podziwiam ogromną rivierę w Cancún, która nie ma końca. Wzdłuż wybrzeża znajdują się setki nowoczesnych hoteli. Dojeżdżam do portu, w którym zacumowany był już mój katamaran. Wyobraźcie sobie, że pierwszy raz podczas moich dotychczasowych podróży jachtomaniaka spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja. Słuchajcie, zarezerwowałem dzień wcześniej poranny rejs z firmy Dolphin Discovery. W tej chwili okazało się, że osoba, która sprzedała mi bilet, nie wbiła do systemu mojej osoby jako pasażera rejsu i nie ma dla mnie miejsca na porannym rejsie. Byłem naprawdę wściekły, bo zależało mi, żeby wstać bardzo wcześnie rano i jak najszybciej dostać się na Isla Mujeres, żeby spędzić tam cały dzień. Pani zaproponowała mi alternatywny rejs jakimś starym statkiem motorowym, jednak mi zależało na tym, aby przepłynąć się katamaranem i za to zapłaciłem. Niestety następny rejs katamaranem miałem dopiero za parę godzin i musiałem ten czas wykorzystać. Z każdej negatywnej sytuacji staram się wyciągnąć jakieś pozytywy. Oczywiście w związku z tym, że jestem właśnie chory, katar, ból gardła i prawdopodobnie lekką gorączkę, nie czuję się zbyt dobrze, to ciężko jest takie pozytywy wyciągać, ale staram się to robić. A pozytywem jest to, że ten czas wykorzystam na to, żeby pójść właśnie do farmacia, jak to lubię, kupić jakiś dodatkowy zastrzyk leków, które pomogą mi lepiej przetrwać te dni. W pierwszej kolejności jednak od razu złożyłem reklamację w tej firmie, której zdecydowanie nie polecam, bo jak się później okazało, ten błąd pracownika spowodował, że na Isla Mujeres zabrakło mi czasu i nie zwiedziłem tego, czego chciałem, przez co czułem bardzo duży niedosyt. Mogę Wam również zdradzić, że po paru miesiącach i wielu bataliach z firmą Dolphin Discovery zdecydowali się nie zwrócić mi środków w ramach reklamacji, w związku z tym wiecie sami, jaka jest moja rekomendacja dla tej firmy. Na szczęście takie rzeczy zdarzają mi się bardzo rzadko, szybko o tym zapominam i cieszę się z miejsca, w którym jestem. Ale jak się później okaże, to nie pierwsza, ani ciekawa sytuacja, która mnie dziś spotka ze sprawą tej firmy. Tutaj takie piękne hotele w Cancún, jeden przy drugim. Generalnie Cancún jest położone na takim archipelagu, bardzo podobnym jak to wygląda na Miami Beach. I tu jest jeden hotel przy drugim. Ciągną się one dziesiątkami kilometrów. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak już wcześniej powiedziałem. Za to można zobaczyć troszkę Cancún, a widoki są bardzo korzystne. Mamy taką wieżę z jakimś takim małym parkiem rozrywki. Tu jest sport ze statkami z Piratów z Karaibów. Motoróweczki. Super sprawa. Dajcie znać, jakimi jednostkami chcielibyście, abym się przypłynął na Was. Tutaj mamy przykład takich stylizowanych statków a la Piraci z Karaibów, a być może chcielibyście, żebym przypłynął bardziej nowoczesną jednostką, jedynie motorową. Zrobił dla Was relację tego konkretnego miejsca na naszej planecie. Dajcie znać, jakie miejsca chcielibyście, abym odwiedził oraz jakimi jednostkami mam się dla Was przypłynąć i zrobić relacje. Czekam na Wasze informacje w komentarzach. Tutaj mamy na przykład samowolki. On poradził sobie z wyśmienicie
całkowicie samodzielnie. Widać, że jest sam na pokładzie. Znaczy nie jest sam, to dwie osoby. Ten jeden się rozgląda, a drugi lata i sumuje. No, udało mi się. Punkce. A tu macie przykład też od razu stacji benzynowej, portowej dla jachtów z cenami. Tu wystarczy przypłynąć. Prawdopodobnie oni właśnie też przypłynęli po to, żeby tutaj sobie zatankować. Od razu mamy ceny. Gdyby ktoś się pytał, to też mają system hulajnóg elektryczny. U nas dawno niespotykane, a tutaj jeszcze stoją budki telefoniczne. Ciekawe zjawisko z lat 90. Dla moich drogich parafian, jak wygląda kościół Cancun, turystycznej miejscowości. Ale zobaczcie, tuż przy głównej drodze. Od razu budka telefoniczna. Przystanek autobusowy, a przy przystanku wspaniałe drzewa. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Jak wy pamiętacie, napiszcie w komentarzach. Taka ciekawostka, co tu można kupić. Znaczy, otwieracie i macie muszlę, w której jest perła. Otwiera się i wkłada do naszyjnika. Mega fajna pamiątka. I zupełnie coś nowego. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Jest to jeszcze w różnych kolorach. No ciekawe. Jesteśmy przy porcie, a tutaj mamy przykład katamarana wersji mini. Jest taka mini wersja bardziej do zabawy, ale ta jednostka potrafi być szybka. W jaki sposób się nią kieruje. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych fałów do sterowania żaglem. Steruje się tutaj bezpośrednio tą belką, przesuwając ją w lewo. Brawo! W końcu się doczekałem i po paru godzinach startuję w rejs wielkim 18-metrowym katamaranem. 3 godziny później podejście numer 2. Zobaczymy, czy się uda. To jest katamaran, w którym będziemy płynąć. Jest spory, jest naprawdę spory. Tutaj poinformowali nas, że mieści nawet 120 osób. Rzeczywiście ta informacja tutaj też widnieje. Tłum ruszył. To, co tego typu rejsy masowe odróżnia od żeglarstwa takiego czarterowego, indywidualnego, to jest chociażby to, że prawdopodobnie panowie tutaj, można skierować kamerę, ani razu nie podniosą tego żagla do góry. Będziemy się poruszać całkowicie tylko i wyłącznie na silniku, a więc no nie poczujemy pełni tego mocy i doświadczenia żeglarskiego, który tutaj chodzi. Jest to totalna komercha, relaks, chociaż z relaksem też nie ma za wiele wspólnego, bo można zobaczyć, jak tam wszyscy są pościskani jak sardynki. Specjalnie dla Was zrobiłem taki specjalny odcinek jednodniowy z Meksyku z rejsem całkowicie komercyjnym, abyście mieli porównanie, co bardziej przypada Wam do gustu. Mój typ na pewno znacie. Wiecie, że ja jestem urodzonym żeglarzem, co prawda amatorem, ale starającym się robić to profesjonalnie. Każdy typ żeglarstwa ma swoje plusy, minusy. Oczywiście tego nawet nie można nazwać żeglarstwem, bo na tym katamaranie członkowie załogi nawet nie podnoszą żagla, poruszamy się tylko na silniku, ale dodatkowe mamy też atrakcje typu snorkeling, który za chwilę się tutaj zacznie. Zapraszam Was na bardzo ciekawy, krótki odcinek z Cancun, Meksyku. Jak widzicie, tutaj nie za bardzo można odpoczywać na takim rejsie. Może niektóre osoby to właśnie tego typu atrakcje lubią. To jest non-stop. Klienci są zabawiani, a my z daleka widzimy Cancun.
trakcie rejsu czekała na pasażerów zaplanowana atrakcja, a mianowicie zwiedzanie słynnego podwodnego muzeum u wybrzeży Cancún, które służy ochronie rafy koralowej. Ja ze względu na moje problemy zdrowotne nie mogę niestety nurkować, więc ta świetna atrakcja nie ominęła, ale podziwiałem za to, jak ludzie, przywiązani wszyscy razem do długiej liny, próbują nie zgubić się na środku morza. Śmiesznie to wygląda, ale jest to dość niebezpieczne. Ciekaw jestem, jaki jest odsetek ludzi zaginionych podczas takich rejsów, bo nikt z pokładu katamaranu nie nadzoruje i nie liczy tych osób w wodzie. A jak widzicie, wokół jest kilkanaście podobnych wycieczek na katamaranach. Z opowieści współpasażerów, którzy wrócili z nurkowania, była to atrakcja naprawdę warta wyjścia w morze. Historia podwodnego muzeum jest młoda. Ze względu na notoryczne niszczenie rafy przez turystów, kotwice, nurków, w 2005 roku powstała inicjatywa, która miała pozwolić na dalszą ochronę tego dzieła natury. Efektem tego było powstanie w 2009 roku tzw. Muzeum Musa, największa i najbardziej ambitna na świecie kolekcja sztuki podwodnej. Całość muzeum zajmuje powierzchnię około 400 m2, liczba dzieł sztuki przekracza liczbę 500 i łącznie waży ponad 200 ton. Właśnie odpłynęliśmy dosyć sporo od rozbitków. Pytam kapitana, co robimy, ale tutaj widzę I see, we come back. Ku mojemu zdziwieniu skipper w pewnym momencie zaczął nagle odpływać od naszych rozbitków. Myślałem, że coś mu się pomyliło, jednak on zrobił wielki zwrot po okręgu, żeby podejść ich od wygodniejszej strony w stosunku do wiatru. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o komercyjnym żeglarstwie, czy bardziej takim indywidualnym, obowiązują te same zasady. I jak tutaj widzicie, też mamy zbuchtowaną linę, czyli porządek na takich komercyjnych rejsach musi być przede wszystkim zachowane, bo tutaj bezpieczeństwo jest jeszcze bardziej ważne, dlatego że mamy do czynienia z masową turystyką. W jaki sposób wychodzi się tutaj z wody? A no tak. Płyniemy na wyspę Isla Mujeres z Cancún w Meksyku. Isla Mujeres, nazywana Wyspą Kobiet, jest to miejsce, które było już zamieszkiwane przez Majów około 500 lat przed naszą erą, którzy kultywowali bóstwo Ixchel, bogini płodności, narodzin i medycyny. Na jej cześć na wyspie powstało sanktuarium Ixchel. Świątynia przetrwałaby do dziś, gdyby nie huragan, który w 1988 roku prawie doszczętnie zniszczył sanktuarium. W tej chwili jest to atrakcja turystyczna, którą można zwiedzać na wyspie, ponieważ pełni formę starej latarni morskiej. A my już widzimy tutaj rozbitków, którzy zaraz dołączą do naszego katamaranu. Pływamy do Isla Mujeres. Isla Mujeres oddalona jest o jedynie 8 km od wybrzeża Meksyku, a wyspę zamieszkuje całkiem sporo, bo 15 000 mieszkańców. Wyspa słynie z przepięknych plaż, ale jak już wiecie, nie uda mi się ich zobaczyć przez naszego fantastycznego organizatora tego rejsu. Witam na Isla Mujeres. Dotarliśmy już tutaj naszym wspaniałym katamaranem. Jest to wyspa, na której główną atrakcją obecnie są delfiny i możliwość popływania z nimi. Wyspa Mujeres oznacza Wyspę Kobiet. Nazwa tej wyspy wzięła się z roku 1517, w którym to Hiszpanie, którzy już obradowali na Yucatanie, czyli obecnym Meksyku, postanowili wybrać się w ekspedycję wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża Yucatanu i w ten sposób odkryli tą niewielką wyspę, która jest oddalona tak naprawdę o około 8-10 km od Cancún. I pierwsze co zauważyli, to pozostałe małe figurki w kształcie kobiet. Figurki, które zostały znalezione tutaj przez Hiszpanów, nawiązywały do czasów Majów, którzy bóstwili tutaj bogini Ixchel, na cześć której postawili tutaj świątynię, która pełniła formę latarni morskiej. Latarnia morska w tamtej postaci pozostałaby aż do dzisiaj, gdyby nie rok 1988, w którym to huragan Gilbert zniszczył bardzo dużą część wyspy Mujeres oraz również świątynię. Dzisiaj możemy oglądać jedynie pozostałości po tych czasach. Główną atrakcją tej wyspy jest jednak delfinarium. Udało mi się po raz pierwszy raz w życiu popływać z delfinami. Chociaż nie można było tam nagrywać filmów, to mam kilka pamiątkowych zdjęć z kontaktu z tymi bardzo inteligentnymi ssakami.
Jestem już po przygodzie związanej z delfinami na wyspie Isla Mujeres, czyli na Wyspie Kobiet. I było to, powiem Wam, fantastyczne doświadczenie. Polecam każdemu. Trwało około godziny czasu. I ta cena, o której wcześniej wspominałem, czyli $80 za podróż katamaranem, była związana nie tylko z rejsem, ale również z możliwością popływania z delfinami. I biorąc to pod uwagę, ta cena jest naprawdę atrakcyjna i opłacało się z tej opcji skorzystać. Tak oceniam to w tej chwili. Odnośnie delfinów, no to mieliśmy możliwość pogłaskania ich, popływania z nimi razem, zrobienia kilku zdjęć, nakarmienia, więc niesamowita sytuacja. O, widzicie, jak to właśnie wygląda. Oni cały czas namawiają. Nawet widząc, że nagrywamy vloga, cały czas atakują różnymi propozycjami, a my już z wycieczek wszystkich skorzystaliśmy, więc niczego więcej nie potrzebujemy. No i teraz, muchachos, idziemy sobie przez centrum Isla Mujeres. Nie jest to wcale taka mała miejscowość. Znajdziemy tutaj wszystko, wszystkie pamiątki, atrakcje związane z Meksykiem, dlatego że to miejsce jest nastawione stricte na to, aby przyciągnąć turystów. Parę słów jeszcze o naszych wspaniałych, inteligentnych delfinach, które naprawdę są bardzo inteligentne. Jest taki wskaźnik, który się nazywa wskaźnikiem encefalizacji i według niego ocenia się inteligencję zwierząt, ssaków i według tego kryterium delfiny mają poziom 4., a nawet 5. Dla porównania, szympansy, które również są inteligentnymi ssakami, mają poziom numer 2, a człowiek ma poziom numer 1. Nie no, żartuję. Ludzie mają poziom numer 7, więc możecie sobie porównać, jak bardzo inteligentne są delfiny w stosunku do samego człowieka. Po wizycie w delfinarium otrzymałem drugą bonusową niespodziankę od organizatora, który zapewnił wszystkich, że taksówki po wyspie mamy w cenie rejsu. Jak się już domyślacie, rzeczywistość była zupełnie inna. Organizator nie umiał się znowu z tego wytłumaczyć. Ta firma wciska po prostu klientom za każdym razem mocny kit, żeby tylko po prostu sprzedać jak najwięcej ofert. Jeszcze raz nie polecam. Uliczne jedzenie najlepsze. I wracamy z naszej wycieczki z Isla Mujeres do Cancun. Znowu tym jachtem pojemności 20% i 3 członków załogi. Wyspa Isla Mujeres to wyspa bardzo turystyczna, na której można wypożyczyć wózki golfowe i poruszać się nimi po całej wyspie. Jest tutaj bardzo dużo. Polecam ten sposób budowania. W drodze powrotnej obserwowaliśmy cudowny zachód słońca. Z powodu takich momentów pokochałem właśnie żeglowanie. Wieczorem ponownie okazało się, że organizator pokazał pełnię swoich możliwości. Nie zapewnił nikomu powrotu busem do hoteli, mimo iż wcześniej byliśmy o tym zapewniani. Musiałem wracać do hotelu zwykłą komunikacją miejską. Mimo niezbyt dobrej renomy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo meksykańskich ulic po zmroku, nie odczułem żadnego zagrożenia. Podróż autobusem miejskim trwała około godziny i mimo kilku nieprzyjemnych incydentów dzisiejszego dnia oceniam go pozytywnie, a sam Meksyk zdecydowanie polecam. Jestem klientem od marzenia, bo ja wiem, jak się ciężko ogląda, jak ktoś mówi przez nos, jak to brzmi. I ja właśnie dzisiaj tak cały odcinek mówię, przez to, że się troszkę pochorowałem w związku z dużymi różnicami między temperaturami w środku pokoju hotelowego i na zewnątrz. Na zewnątrz czasami było nawet 35 stopni, a wiadomo, w pokoju hotelowym około 20 stopni. 15 stopni różnicy to jest zbyt dużo, jak tak mówię delikatnie, gaudro. Różnica między zewnętrzną temperaturą a temperaturą w środku pomieszczenia zawsze powinna być maksymalnie 3-4 stopnie, aby właśnie nie doprowadzić się do takiej sytuacji. Ja już dzisiaj byłem w tej lokalnej farmacji. To tutaj kierowca wezwał z hotelu, drzwi już się otwierają, proszę pokazać tutaj, jak się drzwi już w trakcie otworzyły, żeby
przewietrzyć autobus, ale też żeby już wypadali z niego turyści. A w tej chwili w autobusie już stałem. Fantastyczna sprawa. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie proszę lajka, a w kolejnym odcinku wydarzy się coś naprawdę niezwykłego, czego nikt z Was nie jest w stanie przewidzieć. Oglądnijcie koniecznie.